Jesteśmy w Lido di Ostia, miasteczku nad Morzem Tyreńskim, osadzonym w granicach administracyjnych stolicy Włoch, a dokładniej mówiąc w gminie Municipio Dieci, jakieś 27 km na południowy zachód od Koloseum. Ostia otoczona jest od północy portem na ujściu Tybru, a od południa parkiem przyrody Castelfusano z gęstym lasem kolosalnych sosen morskich oraz dębów olmowych. Na zachodzie mamy niekończący się ciąg plaż prywatnych i publicznych, które latem zapełniają się po brzegi, dostarczając rozrywki zarówno turystom, jak i lokalsom z wiecznego miasta. Jest połowa października, my jesteśmy na plaży w Ostii, a jak widzicie jest przepiękna pogoda, słoneczko świeci, prawie bezchmurne niebo, a na termometrach są aż 24 stopnie. Morze, z tego co sprawdzałam, ma 22 stopnie Celsjusza, czyli więcej niż Bałtyk w sezonie. No dla nas idealna pogoda do plażowania i do kąpieli. Natomiast lokalsi, z tego co widzimy, to już raczej w sezon jesienny wchodzą i preferują jednak długie rękawy, a nawet kurtki, co dla nas jest sporym zaskoczeniem, bo dla nas to idealna pogoda do kąpania się w morzu. Dla Rzymian Ostia to naturalny kierunek letniego leniuchowania. Od portu przez całe miasto aż do fontanny Zodiaku prowadzi nas deptak dla spacerowiczów oraz ścieżka rowerowa. Wzdłuż nich rozlokowane są liczne knajpki serwujące kawę, pizzę, aperitif. Parkingi wypełniają się kamperami, z których lokalsi wyruszają na podbój morza, wyposażeni w deski, latawce do kitesurfingu i inne atrybuty sportów wodnych. W tym samym czasie na niedalekich molach można spotkać zaprawionych wędkarzy, moczących kija i polujących na obiadowe morskie rarytasy. O atrakcyjności turystycznej Ostii decyduje m.in. położenie. Ostia znajduje się zaledwie 30 minut drogi od Rzymu samochodem. Zadowoleni powinni być również zwolennicy komunikacji miejskiej. W mieście znajdziemy około 5 stacji kolejowych, skąd w krótkim czasie dostaniemy się do stacji przysiadkowej niebieskiej linii metra B Piramide. Po mieście całodobowo kursują również rzymskie autobusy, z których można korzystać bez dodatkowych opłat, posługując się regularnym biletem jednorazowym, krótkookresowym lub miesięcznym. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o opcjach oraz kosztach komunikacji w Rzymie i okolicach, dajcie znać w komentarzu, a być może uda nam się przygotować taki odcinek. Można zatem powiedzieć w dużym uproszczeniu, że Ostia to taki rzymski odpowiednik polskiego Mielna albo Władysławowa z lekką rozrywką, plażą, barami, bez większej historii do opowiedzenia. Czy tak jest naprawdę? Nie do końca. Starsza część miasta Ostia Antica ma zdecydowanie wiele do zaoferowania w zakresie zwiedzania. Przypuszczalnie pierwsza kolonia starożytnego Rzymu odsłania nam zachowane do dziś ruiny. Pod względem powierzchni jedne z największych w całych Włoszech. Znajdziemy tu m.in. główną bramę Porta Romana, prowadzącą do serca wiecznego miasta, kompleks łaźni cesarskich, dawne magazyny portowe oraz imponujące forum z majestatycznym, górującym nad krajobrazem budynkiem Kapitolu, świątynią Augustyna i termami Neptuna. To bardzo trudne do opisania uczucie, gdy zabytkiem jest nie pojedynczy pomnik, obelisk czy pałac, a zamiast jednostkowego eksponatu z tablicą objaśniającą jego pochodzenie, jesteśmy wpuszczeni w archipelag autentycznych ulic z początków naszej ery, zachowanymi pomieszczeniami, autentycznymi łaźniami, paleniskami, przez które mamy okazję przejść i wyobrazić sobie, jak nasi przodkowie tysiące lat temu żyli. Absolutnym rarytasem jest antyczny teatr, mieszczący do 4000 widzów, wybudowany pod koniec I wieku, wielokrotnie przebudowywany oraz przywrócony do użyteczności na początku XX wieku. Teatro Romano di Ostia
był świadkiem wielkich włoskich inscenizacji, począwszy od lat 30., a współcześnie również koncertów. W ostatnich latach na scenie pojawili się m.in. Kraftwerk, Patti Smith czy Morrissey. To tyle naszych pierwszych wrażeń tuż po przylocie do Ostii. Jeśli spodobał się Wam ten materiał, koniecznie dajcie kciuka w górę. Napiszcie w komentarzu, co jeszcze chcielibyście zobaczyć, czego się dowiedzieć o Ostii, o okolicach. Subskrybujcie nasz kanał. No i tyle. Ci vediamo. Do zobaczenia następnym razem.